W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o systemie poleceń w MetaShotter. Wspomnimy o ciekawej inicjatywie Helium, polegającej na wsparciu produkcji wodoru. Oraz wspomnimy o współpracy Crypto.com z Act Games. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Jeszcze tylko przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc już nie przedłużając, zaczynajmy. Paxos Finance Alpha Mainnet jest już oficjalnie dostępny w sieci Polygon dla osób, które zapisały się na testy. Aktualnie zapisy są również otwarte. Osoby chcące przetestować Paxos Finance zapraszamy do wypełnienia wymaganego formularza na stronie paxos.finance. Sui Global informuje o rozpoczęciu współpracy z MoveX. Oba projekty nieoficjalnie wspierają się od dłuższego czasu. Razem z ogłoszeniem współpracy wystartował konkurs, w którym do wygrania jest 20 OG Roles. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy obserwować profile obu projektów, polubić post, podać go dalej oraz oznaczyć znajomych. MetaShotter w najbliższych tygodniach wprowadzi system poleceń. Społeczność MetaShotter będzie mogła zapraszać znajomych i zarabiać. Za każdą osobę, która przyjmie zaproszenie, użytkownik dostanie do 50 tokenów Hunters. Więcej informacji zostanie udostępnionych wkrótce. Casper Network zapowiada, że wraz z pojawieniem się nowego protokołu ZUK pojawią się również nowe możliwości. Nowy protokół zwiększy możliwości smart kontraktów, wprowadzi nowy mechanizm opłat transakcyjnych. Co ciekawe, kontrakty po wprowadzonej zmianie będą mogły delegować klucze do aktualizacji. W zeszłym tygodniu zespół Helium odwiedził projekt, który otrzymał od nich grant. Wspierany przez Helium projekt buduje innowacyjne, pływające zakłady zajmujące się produkcją wodoru. Do produkcji wodoru wykorzystywana jest sieć Helium. Takie działanie umożliwi wyprodukowanie własnej energii elektrycznej dla społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze zwiastunem wspomnianego projektu. Zwiastun został załączony do tweeta. Brave informuje, że w październiku 19 nowych DApps dołączyło do programu Brave Wallets Partner. Pośród 19 projektów można zobaczyć liderów z branży Web3. Na grafice załączonej do tweeta zostały wymienione wszystkie dodane projekty, a w artykule opisano szczegółowo program Brave's Wallet Partner. Link do artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Stellar Development Foundation ogłosiło, że Enterprise Fund zainwestowało $5 milionów w Sandwave. Sandwave jest szybko rozwijającą się aplikacją do obsługi pieniędzy. Sandwave wprowadza prostsze i tańsze rozwiązania umożliwiające użytkownikom dokonywanie transakcji i wysyłanie przelewów w przystępnych cenach. Fundacja NIR przeznaczyła $40 milionów na dotację w ramach programu ochrony USN. Podjęte działanie ma na celu ochronę użytkowników przed niedawnymi problemami związanymi z USN. Posiadacze USN mogą wymieniać swoje tokeny 1 do 1 z pomocą USDT-E. Program jest już aktywny, a za jego realizację odpowiada Aurora Labs. The Central Bank skontaktował się z fundacją NIR, aby poinformować, że USN, stworzony i uruchomiony przez DCB, niezależnie od fundacji NIR, nie został zabezpieczony. DCB potwierdziło, że było to spowodowane pierwotną, algorytmiczną wersją UCN, która nie jest już algorytmiczna od czasu jej aktualizacji do wersji V2 w czerwcu. Luka w zabezpieczeniach wynosząca $40 milionów, ta luka jest ustalona i nie jest w żaden sposób powiązana z ceną tokena NIR. NIR Foundation zaleca, aby DCB zlikwidował USN w uporządkowany sposób. Aby wspomóc ten proces, NIR Foundation przekazało dotację w wysokości $40 milionów spółce zależnej Aurora Labs. Aurora Labs jest jednym z najbardziej znaczących współpracowników ekosystemu NIR. Osoby zainteresowane szczegółami działania programu ochronnego zapraszamy do zapoznania się z artykułem na blogu NIR. Infi Protocol cieszy się z możliwości współpracy z Polygon Studios. Infi Protocol wspólnie z Polygon Studios będzie tworzyło rozwiązania dla przyszłości Web3. Infi Protocol zamierza również wzmocnić siły wynajmu i pożyczek NFT w ekosystemie Polygon. Chainlink stwierdza, że mosty blockchain są kluczem do odblokowania wielołańcuchowego DeFi. W kolejnym odcinku Tech Talk został poruszony wątek wykorzystania rozwiązania Chainlink Proof of Reserve przez Swingbee w celu zwiększenia swojego flagowego mostu Skybridge. Tech Talk rozpocznie się 27 października o godzinie 15 czasu polskiego. Link do tej transmisji zostawimy w opisie filmu. Odbiorcy grantów poziomu trzeciego, Moonbeam, czyli Stellar, Swap oraz Moonwell DeFi, wpływają pozytywnie na rozwój całego ekosystemu. Obecnie jest prowadzona kampania, która ma na celu zwiększenie aktywności sieci wspierającej zarówno budowniczych, jak i użytkowników DApps. Działanie Moonbeam jest zgodne z zaproponowanym i przegłosowanym przez społeczność programem przejściowym dotacji, który wprowadza nowy, oparty na społeczności proces przyznawania dotacji na projekty ekosystemowe. Zaglądając do artykułu załączonego do serii tweetów dowiecie się więcej o głównej infrastrukturze oraz wsparciu narzędziowym dla projektów budujących DApps w tym ekosystemie.
Avalanche informuje, że Delta Prime uruchamia swój protokół pożyczkowy na Avalanche. Delta Prime uwalnia kapitał obecnie zablokowany w innych protokołach pożyczkowych, równocześnie zwiększając wydajność dla swoich użytkowników. Clayton informuje, że Swap Scanner dołączył do ich rady zarządzającej. Swap Scanner to wiodący agregator DEX w ekosystemie Clayton. Swap Scanner wspiera ekspansję ekosystemu Clayton poprzez dbanie o zadowolenie użytkowników. Omni zapowiada aktualizację swojej aplikacji. W aplikacji Omni zostanie dodana możliwość wyszukiwania NFT, automatyczne wykrywanie lokalizacji, renderowanie loga DIAP, wysokiej rozdzielczości w formacie SVG oraz ulepszoną działalność zmian. Sui Global nawiązuje partnerstwo z AllSwap Finance. AllSwap Finance to protokół handlu i automatycznego dostarczania płynności Sui. Hashpack działa już od roku. Hashpack jest obecnie głównym portfelem na sieci Hedera z ponad 50 tysiącami aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca i miliardami tokenów Hebar przechowywanymi w portfelach użytkowników. Crypto.com nie może doczekać się rozpoczęcia współpracy z Act Games. Crypto.com oraz Act Games będą współpracować przy tworzeniu przyszłości gier na blockchainie Kronos. Crypto.com dostarczy swoje rozwiązanie płatnicze oraz swój DeFi Wallet, który będzie portfelem kryptograficznym dla projektów opartych na blockchain Act Games. Immersive Enterprise Laboratories zostało partnerem startowym premiery Theta Meta Chain. IEL dołączyło do pozostałych partnerów takich jak Fuse TV oraz Zplay. Wspomniane projekty będą wykorzystywały blockchain Theta Meta Chain. XY Finance integruje płynność na Curve Finance w ramach integracji z OneInch. XY Finance oferuje najlepszą cenę, niskie ryzyko wpływu na cenę oraz możliwość zmiany tokenów w 14 łańcuchach. Bitsen Web3 Wallet zintegrował kanały cenowe Chainlink na sieci Polygon, aby pomóc wyświetlać dokładne ceny aktywów w swoim portfelu Web3. Do tweeta został dodany artykuł, w którym zostało wyjaśnione działanie kanałów cenowych Chainlink. Osoby zainteresowane link do tego artykułu znajdą w opisie filmu. Xcat ze względu na duże zapotrzebowanie ogłasza nową pulę do stejkowania Xcat. APR wynosi 25%, okres blokady 180 dni, a całą operację będzie można przeprowadzić na sieci Zilliqa. Dzisiaj o godzinie 11 czasu polskiego token BBC zostanie dodany na giełdzie KuCoin. Para handlowa to BBC do USDT. Depozyty zostały już otwarte wcześniej. Dodatkowo KuCoin informuje, że obsługuje tokeny BBC na sieci BIP20. Sandbox organizuje giveaway z okazji 1000 dnia istnienia swojego metaversu. Lojalni właściciele landów w Sandbox będą mogli odebrać łącznie 2,6 miliona tokenów SAN. Aby sprawdzić, czy zakwalifikowaliście się do tego giveaway, odwiedźcie stronę załączoną do tweeta. Cele Network wspiera uruchomienie Cetus Protocol. Cetus Protocol jest protokołem DEX oraz protokołem skoncentrowanej płynności w sieci głównej Aptos. Twórca kultowych serii gier SimCity oraz The Sims zainspirował się NFT. Will Wright ma zamiar stworzyć Voxverse, który ma być stworzony przy użyciu technologii NFT. Voxverse będzie wirtualnym światem osadzonym w ogromnym sześcianie, w którym gracze będą posiadać ziemię, sami tworzyć różne atrakcje, zdobywać zasoby i udzielać się towarzysko. W grze pojawi się doskonale znany mechanizm z serii The Sims. Gracze będą musieli np. dbać o odpowiedni nastrój czy potrzeby postaci. Wright rozmawiał o projekcie z portalem Axios. W czasie wywiadu Wright stwierdził, że nie chce wprowadzać sprzedaży NFT, lecz planuje wykorzystać same tokeny. Tokeny mają zabezpieczać transakcje między graczami. Twórca serii The Sims stwierdził, że zdecydowanie bardziej interesuje go przyciągnięcie milionów graczy free-to-play niż 10 tysięcy bogaczy. Współtwórcami projektu są twórcy startupu Gala Games, zajmującego się inwestycjami na rynku blockchain. Grę przygotowuje jednak główne studio Galinium Games, skupione na grach opartych na technologii blockchain, to zostało założone przez Wrighta. Obecnie data premiery Voxverse nie jest znana. Na początku roku o NFT było niezwykle głośno. Można było odnieść wrażenie, że newsy o nowych tokenach NFT będą pojawiać się wszędzie. Google Trends wskazuje, że boom na NFT opadł równie szybko jak się zaczął. Niemniej jednak NFT nie umiera i wciąż powstają nowe projekty. W przedstawionym artykule autor zbadał kwestię opłat za NFT narzucanych przez Apple. 24 października pojawia się nowa aktualizacja na stronie Apple. Podpunkt 3.1.1 został poświęcony zagadnieniu NFT. W tym podpunkcie dowiadujemy się, że aplikacje mogą wykorzystywać transakcje związane z NFT. Aplikacje mogą m.in. umożliwiać przeglądanie NFT pod warunkiem, że przeglądanie nie odblokowuje żadnych dodatkowych funkcji. Ponadto aplikacje mogą umożliwiać użytkownikom przeglądanie kolekcji NFT innych osób, jednak nie mogą zawierać żadnych wezwań do działania, przycisków, linków zewnętrznych, które prowadzą do zakupów innych niż zakupy w aplikacji. Autor z artykułu wyróżnia 3 główne punkty. Apple umożliwia proste kupowanie NFT w aplikacji. Kupno NFT nie może wiązać się z udostępnieniem nowych funkcjonalności. NFT będzie można kupić tylko z poziomu aplikacji.
Apple nie przygotowało żadnej specjalnej opłaty. Opłata 30% to standardowa stawka prowizji od zakupów poprzez aplikację. Zatem 30% opłata będzie również obejmowała sektor NFT. Portal Cointelegraph zwraca uwagę, że przeciwnicy krytykują Apple, ponieważ rynkowe opłaty do NFT są znacznie niższe. Średnia prowizja wynosi 2,5%. Niektóre firmy podjęły działania ze względu na wysokie prowizje. Magic Eden usunęło swoje usługi z App Store, natomiast niektóre firmy ograniczyły funkcjonalność swoich aplikacji jedynie do przeglądania NFT. Zgodnie z najnowszym raportem o wynikach finansowych Tesli za trzeci kwartał bieżącego roku, złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, producent pojazdów elektrycznych zainwestował od 2021 roku w bitcoina łącznie $1,5 miliarda. Jak na razie inwestycja okazała się jednak mało opłacalna. Obecnie Tesla posiada 180 milionów USD niezrealizowanej straty wynikającej ze zmiany wartości bitcoinów, jakie nabyła. Jest to równoważone przez zysk w wysokości $64 milionów ze zrealizowanych zysków na bitcoinie w różnych momentach w ciągu ostatnich 2 lat, co doprowadziło do ostatecznej straty netto w wysokości $106 milionów. Straty Tesli nie wpłynęły znacząco na jej podstawową działalność. Rok do roku zyski producenta pojazdów elektrycznych wzrosły o 169%, z $3,3 miliarda w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku. Zgodnie z zasadami rachunkowości aktywa cyfrowe są uważane za wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania. W rezultacie jakikolwiek spadek ich wartości godziwej będzie wymagał od Tesli odpisów z tytułu utraty wartości, podczas gdy firma nie dokonuje korekt w górę dla żadnych podwyżek cen do momentu sprzedaży. W takim korzystnym ujęciu podatkowym straty można odliczyć od zysków w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, natomiast zyski kapitałowe nie są opodatkowane do momentu sprzedaży. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli uznacie materiał za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!